Witam Was serdecznie. Jakby kogoś interesowało, 23:42, czyli dobry dla mnie czas, żeby wziąć się za kolejną robotę wędliniarską. W naszym hymnie stoi z ziemi włoskiej do Polski. I ja to zrobię odwrotnie, ponieważ z ziemi polskiej do włoskiej się wybieram. I jak będziecie ten film oglądać, to będziecie się mogli mnie zapytać, jak tam było, bo już raczej wrócę. Przepraszam. Coś mi w gardle stoi, jeszcze się nie do końca chyba wyleczyłem. Chcę wykonać sobie dzisiaj kiełbaskę, taką 5,5 cm, czyli raczej grubą, którą zabierzemy na tą wyprawę ze sobą. Oczywiście nie będzie w żaden sposób stanowiła podstawę naszego wyżywienia, ponieważ dla mnie osobiście turystyka krajoznawcza, historyczna jest równie ważna jak turystyka kulinarna, więc na pewno na miejscu taką turystykę także będę uprawiał, ale będą też takie okresy i takie momenty w tej kilku wielodniowej wyprawie, że potrzeba będzie coś mieć własnego, żeby zjeść, przegryźć, co można byłoby kupić na miejscu, ale z handlowymi, nawet naszymi krajowymi wyrobami, to też jest tak, że one nie do końca się w takich warunkach bezlodówkowych sprawdzają, a nie mam pewności, czy warunki lodówkowe będą, więc wolę wykonać to własnymi rękoma, według własnej opcji dobrania, dopasowania, sprawdzenia, żebym wiedział, że mi przetrwa każde warunki. Poza tym może się okazać też tak, że trzeba będzie nam kogoś poczęstować. To dobrze byłoby mieć jakiś właśnie nasz krajowy akcent. No i stąd też ta kiełbasa. Tak jak mówiłem, 5,5 cm, krótkie odcinki, takie po 20 cm mniej więcej będę tworzył. I mam tutaj 5,5 kg. 3,5 to jest łopatka, 2 kg to jest całkiem ładny schabik. I teraz ze schabiku okroję przyległości i czyste mięsko pokroję nożem z jednego i z drugiego kawałka. Może być tego mało, więc takiego ładnego, czystego mięska poszukam też trochę wśród łopatki, ale na łopatce, jak widać, jest tego tłuszczyku tutaj dość sporo, więc żadnego innego nie będę dodawał. Też go okroję i okrawki ze schabu i okrawki z łopatki zmielę drobno. Pozostałą część łopatki, którą pozostawię po wykrojeniu tego ładniejszego, zmielę na oczku 8, czyli tłuste i okrawki inne drobno, większość łopatki na 8, a to co najpiękniejsze pokroję nożem w taką kostkę 3-5 cm. Przyprawy częściowo klasyczne, sól zwykła i peklująca pół na pół, 2 łyżeczki pieprzu, na tą ilość to wcale niedużo, płatki chili na tą ilość 1 łyżeczka to też jest naprawdę, to będzie akcent ostry, ale bez przesady. Co ja tam jeszcze mam? Mam tutaj jeszcze gałkę muszkatałową. No i tak sobie pomyślałem, że może jakiś hołd dla tej ziemi włoskiej. Jest to jeszcze czosnek. To też oczywiście nasza, jak najbardziej krajowa przyprawa, ale do pizzy czosnek się często dodaje, więc już może być. Jest tutaj kumin, czyli kmin rzymski. No, z nazwy włoski, bo rzymski, ale chyba żadnych innych bliższych konotacji tam nie ma. Ale jest coś, czego ja osobiście nigdy do kiełbasy nie dawałem i nie wiem, czy nie popełniam jakiegoś tutaj strasznego faux pas, ale kto domowemu wędliniarzowi zabroni. Obawiam się, że to może pasować albo nie, więc dałem tylko łyżeczkę oregano. I zobaczymy, jak to będzie smakowało. Zdam Wam relację później. A teraz biorę się za robotę. Nie ma co tutaj gadać.
Oczyszczam schab z przyległości i kroję w grubą kostkę. Okrawki ze schabu i łopatki mielę drobno. A połowę pozostałej łopatki na sitku 8 mm. Resztę także kroję nożem. Przyprawiam, mieszam, przekładam do mniejszego pojemnika i wstawiam do lodówki na 1 lub 2 doby. Dzień następny. W lekko osolonej ciepłej wodzie namaczam osłonkę białkową 55 mm. Mięso ponownie wyrabiam, dodając szklankę lodowatej wody. Ładuję na dziewarkę i następnie napełniam osłonki białkowe. Wcześniej przygotowuję zaciskarkę i klipsy. Tyle mi wyszło. Nakłuwam, by uwolnić resztki powietrza, a następnie przywiązuję pętelki. Wieszam do osadzenia i osuszenia na kilka godzin. Czas przygotować wędzarnię. Zimno dzisiaj, tylko 3 stopnie. Wędzarnię rozgrzewam do 60 stopni i uzupełniam zrębkę w generatorze dymu. Czereśniowa. Wieszam kiełbasy do rozgrzanej wędzarni i uruchamiam generator dymu. Pozostaje tylko czekać. Minęły 2,5 godziny. A teraz 3,5. Koniec wędzenia. Zabieram kiełbasy z wędzarni. Czas na parzenie w gorącej wodzie. Czas takiej obróbki cieplnej 45 do 55 minut lub do osiągnięcia wewnątrz temperatury 65-67 stopni.
Temperaturę wody należy utrzymywać w zakresie 75 do 85 stopni. Koniec parzenia. Wyjmuję kiełbasy. Wczoraj skończyła się wędzić. Jedną dobę powisiała w spiżarni, nie nazwałbym jej chłodnej, to około 18 stopni. Jeszcze nie podsuszona, tylko lekko pomarszczona, ale jak powisi tak z 8-10 dni, to będzie lepsza. Będzie dużo bardziej trwała, jeżeli chodzi o transport z miejsca na miejsce przez większe obszary, a o to chodzi. Niemniej na tą chwilę trzeba ją spróbować i zobaczyć, jak smakuje. No i jak wygląda? A wygląda cudnie, prawda? Zastanawiałem się nad tym oregano właśnie. W aromacie mogło być więcej. A zobaczymy, jak w smaku. Pachnie naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dobra kiełbaska. I tak, w aromacie delikatnie, ale w smaku jest oregano wyczuwalne. Zastanawiałem się, jak to będzie się komponowało z kiełbasą i muszę powiedzieć, że to nie jest zły pomysł. To nie jest zły pomysł. Nie wiem, czy można byłoby ryzykować podwojenie tej dawki, chyba że to ktoś jest szczególnym wielbicielem tej przyprawy. Ale ciekawe, naprawdę ciekawe. Żadna przyprawa nie dominowała, więc nic się nie wybija do góry mocno, ale jest taki fajny, lekki charakterek i do tego ta nuta oregano jest ewidentnie wyczuwalna, chociaż nie jest mocna, jest wyczuwalna. I jest bardzo ciekawa. Podoba mi się. Myślę, że kiedyś zaryzykuję dodanie większej ilości i mogłoby to się sprawdzić też w jakiejś kiełbasie, tak sobie wyobrażam, grillowa z serem i z oregano. No, mogłoby być ciekawie. Jak ktoś sprawdzi wcześniej niż ja, to dajcie znać, jak Wam wyszło. Bardzo fajnie, bardzo smacznie. Jak się podobało, to poproszę o łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Będzie jeszcze dużo różnych ciekawych pomysłów. I pamiętajcie, domowemu wędliniarzowi nikt nie zabroni zrobić tak, jak ma ochotę, bo to jest nasze dzieło, nasza robota. I można się wzorować na jakimś przepisie, a można się wzorować na swoim własnym smaku i na swojej własnej potrzebie. I to, co najważniejsze, tu jest tylko to, co sami daliście. Jak chcecie to nasypać piachą, to nasypcie. Jak chcecie to nawalić fosforanów, to nawalcie. Ale jak nie chcecie, no to zróbcie tak, żeby ich tam nie było. A kiełbasa może wyglądać bardzo zacnie. Na razie, trzymajcie się, hej, cześć. A tak wygląda tuż przed wyjazdem, już podsuszona.
Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.